Naprawdę, stało się to, co nigdy miało nie nadejść. Ceny nieruchomości w Polsce spadły, a ty dowiesz się gdzie i o ile. Zaczynamy właśnie teraz. Ja nazywam się Darek i prowadzę Skup Mieszkań. Ten kanał jest dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Poznasz tajemnice inwestorów, nauczysz się zarządzać swoim majątkiem jak prawdziwy wymiatacz, o ile dasz się namówić na subskrypcję mojego kanału. Tutaj tym przyciskiem w rogu, który pokazuje. Bartosz niedawno zasubskrybował ten kanał. Pozdrowienia dla niego. Bartosz, dziękuję ci bardzo. Piąteczka za wkład w rozwój kanału. Wszyscy powtarzali, że nieruchomości nigdy nie tanieją, ale to nieprawda. Najbardziej wyświechtany frazes z mądrości ludowej o nieruchomościach okazał się totalnie nieprawdziwy. Program szkoleniowy z większości szkoleń z zarabiania na nieruchomościach musi zostać zaktualizowany, a wszystko jest wyłuszczone tutaj w tym raporcie NBP o cenach nieruchomości. To najnowszy raport, jaki jest dla nas dostępny w tej chwili za czwarty kwartał 2020 roku. W tym filmie pokażę ci tylko jedną tabelę dla Warszawy, no bo ona najwięcej ciekawych rzeczy pokazuje, no i na jej przykładzie nauczysz się, jak czytać cały raport. Link do całego raportu zostawiam na dole w opisie filmu. Jest tam też link do zapisu na konsultacje telefoniczne ze mną, więc jeżeli masz jakiś problem z nieruchomościami, jeżeli masz problem ze sprzedażą mieszkania, no to skorzystaj z tej możliwości. Jak to zwykle bywa w moich filmach, nie będziemy się skupiać na konkretnych wartościach, ale na analizie trendu, bo to zrozumienie trendu da nam zrozumienie sytuacji na rynku nieruchomości i spojrzenie w to, czy na tym rynku czai się jakieś zagrożenie, jakieś niebezpieczeństwo. Wybór Warszawy do omówienia w tym filmie ma też inne powody. Otóż z analizy raportu wynika, że poszczególne rynki lokalne w obliczu koronawirusa i pandemii zachowywały się w różny sposób. Trzeba przyznać, że dominującym trendem w całym kraju był jednak trend wzrostowy cen nieruchomości, ale jego dynamika spowolniła, a mówiąc żargonem koronawirusowym, krzywa wzrostu się wypłaszczyła. No i teraz najważniejsze pytanie, czy ruszy z kopyta do góry, czy może pójdzie w dół jak za największymi miastami w Polsce? No właśnie, za największymi miastami, bo to w grupie 6 największych polskich miast i w Warszawie zaobserwowaliśmy spadek cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym. Mówiąc wprost, podobne mieszkania były sprzedawane taniej niż jeszcze kwartał wcześniej. Dlaczego to właśnie największe miasta poradziły sobie najgorzej? Przecież to właściwie wbrew wszelkiej logice i dotychczasowym doświadczeniom z rynku nieruchomości. Przecież zawsze to największe miasta, to aglomeracje z ich miejscami pracy, z miejscami rozrywki, z uczelniami były najbardziej pożądanymi lokalizacjami. To one sobie radziły najlepiej i przyciągały ludzi, nawet czy może zwłaszcza w okresie kryzysu i bezrobocia. Duże miasta były pożądanymi miejscami do życia. W nich żyło się lepiej, a przynajmniej łatwiej. Łatwiej było o pracę chociażby. Czy to już pieśń przeszłości, czy kolejnymi ofiarami koronawirusa będą duże miasta? Czy wszystko, co wiemy o rynku nieruchomości odchodzi właśnie do lamusa na naszych oczach? Czy częścią tej nowej normalności po koronawirusie będzie upadek, a przynajmniej regres aglomeracji? Co wy myślicie na ten temat? No ja myślę, że tutaj szale przeważyły też mieszkania inwestycyjne w tych największych miastach, które teraz stoją puste, kiedy zniknęli pracownicy, studenci i turyści. Zobaczcie, na ekranie obok mnie właśnie pojawiły się ceny transakcyjne z raportu. Ups, nie pojawiły się? A to właśnie dlatego, że to wszystko działa na lajka. Na 3 lajkujesz i wszystko się pojawi na ekranie. Zakład? 1, 2, 3. No i są ceny transakcyjne, czyli takie prawdziwe, płacone u notariusza w poprzednich kwartałach. W tym jeszcze wcześniejszym 10 297 zł, a w tym mniej 10 072 zł. To mniej o 2,2%. Mało? Niby mało? Może i tak, ale pamiętajcie, że to tylko 3 miesiące. 1 kwartał. A zobaczcie, jaka ciekawostka kryje się w cenach ofertowych, czyli tych z ogłoszeń. Warszawiacy średnio za 1 metr mieszkania w tym kwartale, kiedy nastąpiły naprawdę spadki, chcieliby 11 893 zł. Kwartał wcześniej chcieli tylko 11 713 zł, czyli mniej. Wtedy, kiedy ceny były tak naprawdę wyższe. Czyli co to pokazuje? No to pokazuje, że do sprzedających jeszcze nie dotarło tak naprawdę, że ceny zaczęły spadać. O ile jeszcze spadną? Jak długo będą spadać? Jak nauczyć się przewidywać ceny nieruchomości? Tyle pytań, a odpowiedzi znajdziesz w tej playliście, którą pokazuję palcem. Kliknij i oglądaj dalej.